Witajcie! Dzisiaj porozmawiamy sobie o goglach Walksnaila, goglach Walksnail Avatar X. Użytkuję je już od nieco ponad miesiąca i myślę, że mogę Wam co nieco o nich opowiedzieć. Będzie tutaj też nieco porównań do gogli jedynek, które już mają ponad 2 lata. Czy warto przechodzić z jedynek na X? Jakie dają nam korzyści X? Czego nie mamy w jedynkach? A co mamy w X-ach? Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam Was do obejrzenia tego materiału. Walksnail Avatar X. Nie są to takie jednak zupełnie nowe gogle. Musimy mieć to na względzie, że producent pierwszy wypust tych gogli już wydał w tamtym roku. Dokładnie mija rok od wypustu tych gogli, kiedy nagrywam ten materiał. W międzyczasie powstało kilka ulepszeń, modyfikacji tych gogli, także te obecne wypusty będą nieco się różniły od tych, które były wypuszczane jako pierwsze. Ale przejdźmy tutaj może najpierw od takiej ogólnej specyfikacji technicznej. Czym różnią się X-y od jedynek? Co tak bardzo je wyróżnia? Zacznę tutaj od jedynek. Jedynki mają ekrany OLEDowe w rozdzielczości Full HD. Na stronie producenta podane jest, że ekrany wbudowane w jedynki mogą wyświetlać obraz w 100 klatkach przy rozdzielczości 1920p na 1080. Obecnie niestety nie oczekały się te gogle aktualizacji, żeby ten tryb Full HD był obsługiwany z szybkością 100 klatek na sekundę. 100 klatek na sekundę w jedynkach jest możliwy jak na razie do tej pory tylko przy rozdzielczości HD 720p. Pełne Full HD w 100 klatkach jest możliwe dopiero faktycznie w X-ach. I to jest właśnie jedna z głównych różnic, które rozróżnia te gogle, jeżeli chodzi o takie pierwsze rzeczy, które nam tutaj przyjdą do głowy. Druga różnica jest to kąt, jaki tutaj wyświetlają ekrany OLEDowe. W jedynkach jest to 46 stopni, w X-ach jest to 50 stopni. 50 stopni miało nam zapewnić wrażenia kinowe, ale no właśnie, jak to jest, o tym opowiem Wam za chwilę. Jedynki poczciwe cały czas mi bardzo dobrze służą. Tutaj specjalnie ubrałem je w anteny fabryczne z takimi, jakie te gogle przychodzą. O samych antenach już rozmawialiśmy sobie w innym materiale, do którego zapraszam Was tutaj w prawym górnym rogu. Także co do anten, myślę, że tutaj nie ma co za bardzo się rozwodzić. Tam w innych materiałach, które już były poruszane na kanale, będziecie wiedzieć więcej. Natomiast w X-ach, no właśnie, w X-ach jest troszeczkę już inna budowa tych anten. Nie mamy tutaj 2 anten takich typowych z przodu i 2 u góry. Bardziej ten kształt anten przypomina to, co znamy z gogli DJI, gogli jedynek, dwójek i wszelkiej maści innych gogli DJI. U góry mamy tak bardziej, powiedziałbym, po skosie możliwość instalacji 2 anten. Oryginalnie wszystkie 4 anteny przychodzą do nas dookólne. Jak widzicie, ja już postanowiłem tutaj zamontować anteny panelowe. Andrzej zamówił już je wcześniej, bo sam domyślał się, że faktycznie zasięg tutaj znacznie nam wzrośnie względem tych oryginalnych grzybków, z którymi nam przychodzą gogle. I oczywiście mogę Wam powiedzieć, tak, jeżeli użyjemy wszystkich 4 anten dookólnych, będziemy mieć ten zasięg nie najlepszy. Bardziej bym powiedział, że do takiego latania przy nodze do 150 metrów to wszystkie 4 anteny dookólne wystarczą. Natomiast jeżeli liczymy na coś więcej, tu trzeba od razu wymienić te 2 anteny, chociażby dolne, na 2 anteny panelowe, które możemy kupić bezpośrednio ze strony producenta. Koszt tych anten 2 panelowych to okolice 100 zł. Jak widzicie, są one idealnie wpasowane w wygląd gogli. Normalnie mamy tutaj LEDowe paski, których możemy kolor zmieniać dowolnie. Jeden z 3 kolorów, czerwony, zielony, niebieski, możemy sobie tutaj ustawiać. Natomiast ja jednak bardziej powiem Wam, że ponad wygląd cenię funkcjonalność i jeżeli coś jest ładne, ale niezbyt funkcjonalne,
no to jednak wolę, żeby tutaj nic nie świeciło, a jednak żebyśmy mieli znacznie lepszy odbiór. Tak więc na dzień dobry polecam Wam wymianę anten na właśnie chociażby te dostępne w sklepie Cadixa, czy też innych, może nawet i polskich sklepów, ale właśnie na anteny panelowe. Jeżeli chodzi o resztę funkcjonalności, co tutaj zmieniono, co dodano względem jedynek, no jedynki, no cóż, mają tylko praktycznie jedno gniazdo wyjściowe, jest to gniazdo USB-C, po którym możemy sobie wyprowadzić sygnał na HDMI. Niestety nie jest to takie proste i musimy używać specjalnego konwertera. Chociażby takiego, jakiego właśnie mam tutaj w ręce. Niestety z mojego doświadczenia i nie wiedzieć dlaczego nie każdy zakupiony konwerter z tymi goglami Walksnaila chce współpracować, a w zasadzie z wyświetlaczem, jaki korzystam. No nie wiedzieć czemu, po prostu raz jeden konwerter wyświetla od razu od zakupu, drugi no ani razu się nie połączył, tak więc summa summarum musiałem takich konwerterów kupić 3, żeby z 3 jeden zadziałał. Tak, w końcu jeden mi zadziałał i cały czas służy, używam go od ponad 1,5 roku, jak na razie jeszcze działa, co ciekawe. I z gniazd w jedynkach to by było praktycznie na tyle. No mamy jeszcze tutaj z boku obudowy gniazdo służące do podłączenia zasilania. Jak producent tutaj się chwali z zasilaniem, no to tutaj możemy zasilić od 6 V do 25,2, przy czym jednak no, większość z nas wie, że jednak lepiej nie zasilać z 6S. Dużo osób zasiliło z 6S pakietu i niestety miały te osoby takie przypadki, że te gogle już więcej się nie włączyły. Natomiast jeżeli chodzi o zasilanie X-ów, no to tutaj już producent podaje, że ich zasilanie to jest od 7 do nawet 26 V, więc tutaj teoretycznie powinniśmy móc zasilić z baterii 6S i im się nie powinno nic stać. I jak widzicie, również tutaj producent dał gniazdo na boku zasilające, jednak nie wiedzieć czemu pozbawił tego gogle X włącznika zasilania, także zaraz po podłączeniu zasilania te gogle startują, nie ma tu przycisku. W jedynkach taki przycisk znajduje się właśnie w tym miejscu. Jeżeli chodzi o gniazda w X-ach, no to właśnie tutaj jest znacznie więcej gniazd, bo mamy tutaj dodane gniazdo do modułu analogowego, mamy tutaj dodane gniazdo HDMI wejściowe, tak więc możemy sobie tutaj podłączyć chociażby gogle pod komputer i tutaj móc latać na symulatorze w goglach. I mamy też wyjście HDMI, nie musimy już tutaj więcej kombinować z wszelakimi konwerterami. Możemy bezpośrednio jeden kabel HDMI na HDMI podłączyć do wyświetlacza HDMI i będzie to nam od razu działało. Także tutaj jest ogromny plus. Plus jest również za to, że mamy bardzo łatwy dostęp do karty pamięci. Niestety w jedynkach, jak to bardziej w wyglądzie gogli fatsharkowych, mamy tutaj gniazdo kart pamięci zlokalizowane we wnęce takiej. No i tutaj bardzo ciężko jest tą kartę wyjąć, trzeba się raczej posiłkować pencetą czy czymś, co będziemy mogli ją wyciągnąć, bo raczej paznokciami to bardzo ciężko jest zrobić. No i myślę, że tutaj omówiliśmy takie główne tutaj aspekty, którymi się te gogle różnią. No może bym jeszcze zapomniał o jednym i bardzo ważnym. W jedynkach nie ma tutaj możliwości wymiany modułów. Żadnej płyty tutaj raczej sobie od tak nie wymienimy. Bardzo ciężki jest dostęp do płyt, które tutaj wchodzą nam w skład jedynek. Natomiast w X-ach Cadix chwali się, że możemy tutaj o tą górną płytę sobie odkręcić i możemy w przyszłości wymienić główną płytę, która dotyczy cyfrowego systemu Walksnail Avatar. No i to właśnie taka też jest bardzo ciekawa rzecz. Jak na razie takiego modułu nie ma, chociaż producent chwali się, że kiedyś może powstanie. Przejdźmy może sobie teraz do komfortu użytkowania gogli X-ów i jedynek. Tutaj będzie, myślę, że bardzo ciekawie. Pozwolę sobie zasilić swoje jedynki. Tak więc zasilanie startuje.
Spróbuję Wam pokazać, jak to wygląda obraz w jednych goglach i w drugich. Zasilę teraz również gogle X. No i tak, tutaj muszę jeszcze przytrzymać przy X-ach dodatkowo czujnik wykrywania naszych oczu, czy też w zasadzie twarzy. No jak wiadomo, czasami nawet mimo wyłączenia potrafi wyłączyć ekrany i nic wtedy nie będziemy widzieli do ponownego ich uruchomienia. Tak więc poczekajmy chwilę, niech gogle wystartują. Gogle już wystartowały, tak więc spróbuję Wam pokazać, jak to widziany jest obraz w goglach X. W jedynkach natomiast nie mamy tutaj za bardzo co oglądać, bo jeżeli nie mamy podłączonego nadajnika wideo, no to jak widzicie mamy tutaj informację o obecnym stanie baterii gogli. Mamy tutaj informację też, że brak sygnału jest, no bo oczywiście logiczne, że nie ma podłączonego nadajnika wideo, to brak sygnału. Zresztą ciężko mi teraz to jest pokazać, ale powiem Wam, że z praktycznego użytkowania gogli jedynek i X-ów zauważyłem, że X-y mają delikatnie lepszą, jakby natywną rozdzielczość. Powiem Wam, że ciężko mi jest to wytłumaczyć, ale jednak kiedy zakładam X-y i kiedy zakładam jedynki i ustawiam identyczne ustawienia Full HD 60 klatek i korzystam z tego samego drona, tylko zmieniam sobie pary gogli, no to jednak widzę, że obraz jest ładniejszy w X-ach. Nie jest to jakaś bardzo spektakularna różnica, żeby powiedzieć, że ten obraz w jedynkach widziany z kamer FPV systemu Avatar jest brzydki. Nie, jest bardzo ładny, krystalicznie czysty, ale jednak mam wrażenie, że kiedy zakładam X-y, to jednak ten obraz jest jeszcze ładniejszy, jeszcze bardziej taki ostrzejszy, bardziej wygładzony, no wszystko jest takie, aż takie, no, że naprawdę chce się ten obraz widzieć. Niestety, no, muszę tutaj Wam powiedzieć, że przez prawie że 3 tygodnie męczyłem się z X-ami, żeby prawidłowo je ustawić do swojego wzroku. Mianowicie nie mogłem tak ustawić gogli, żeby właśnie chociażby krawędzi prawej czy krawędzi lewej widzieć bardzo dobrze, kiedy latałem quadem. No i niestety nie latało mi się przez to komfortowo. Powiem Wam, że pokrętnie doszedłem do tego, jak w moim przypadku ustawić, żeby obraz był idealnie czytelny. Podczas lotu po prostu wykorzystałem prawą soczewkę, ustawienie jej, żeby widzieć dobrze lewą krawędź. Tak. A lewą soczewkę, żeby widzieć dobrze prawą krawędź, no i w ten sposób mi to pomogło, że jednak wszystko dobrze w tych goglach widziałem. Natomiast powiem Wam, że mimo latania na tych goglach przez prawie że 1,5 miesiąca do tej pory mam takie dziwne wrażenie, że jak zakładam gogle X, no to jednak stwierdzam, że nie, muszę się przyzwyczaić, muszę się oswoić dobre kilkanaście sekund, zanim ten obraz z 2 pojedynczych zrobi mi się jeden spójny. Powiem Wam, że tego przypadku nie mam w ogóle w jedynkach. Jedynki mam raz ustawione i praktycznie nic tu nie zmieniam. Wyjmuję je z pudełka, zakładam anteny, ruszam w drogę, nic tutaj z ekranami nie robię, a tutaj w X-ach jakbym nie kombinował, zawsze coś mi nie pasuje, a to pianka, która jest dla mnie nie za bardzo wygodna, a to tutaj gdzieś prześwit, kiedy więcej słońca mamy na zewnątrz. No jednak trochę tutaj światła wpada do środka i trzeba się kapturem przysłonić czy czapką. No są to takie niuanse, które powiem Wam, że jednak mnie odstręczają od wymiany moich dobrze już służących, ale już jednak czasowo już mających już sporo czasu jednak na X. Jednak powiem Wam, że jak na razie, jeżeli cena nie będzie korzystna, to jednak stwierdzam, że dalej wolę latać na jedynkach, bo przy jedynkach no to praktycznie nic nie muszę tu kombinować. Widzę po założeniu od razu wszystko, nie mam tu żadnego prześwitu. No nic nie muszę kombinować, są dla mnie komfortowe, wygodne. Tutaj no jednak są takie niuanse.
Co do przegrzewania się gogli X, no powiem Wam, że mi ani razu nie przydarzył się jakiś przypadek, żeby ekrany ani się przyciemniały, ani zaczynały zmieniać kolor na zielonkawy, tak jak to dużo osób opisywało, czy też w ogóle, żeby się gogle podczas pracy wyłączyły. Jednak tutaj gogle były oryginalnie wyposażone w ten oto właśnie radiator, tak? To są jeszcze gogle z wypustu, kiedy przychodziły tutaj właśnie z takim radiatorem, który był tak samo montowany w goglach 1. Natomiast jako, że tutaj X bardziej się nagrzewają, mają więcej wbudowanych modułów, no tak więc jednak tutaj producent stwierdził, że po pierwsze wypuści łatkę, która ma zredukować tutaj przegrzewanie się tych ekranów, a dwa, że właśnie zaczął dodawać grubszy radiator od tego, który był normalnie, oryginalnie jako pierwszy. I na tym grubszym radiatorze powiem Wam, że ani razu nie miałem problemów. Mierząc temperaturę ekranów, doszedłem do temperatury 68 stopni dla prawego ekranu i 65 stopni dla lewego. Tak więc jest to daleko, temperatura daleka od faktycznie tutaj krytycznej dla ekranów OLED. Osoby, które miały problem z przegrzewaniem się, notowały, że tutaj ponad 80 stopni, kiedy ekran któryś osiągał, to on zaczynał się zabarwiać na zielono i faktycznie gogle miały problem z wyświetleniem obrazu, a w krytycznych momentach nawet tym osobom gogle w czasie lotu się wyłączały. No co było dalej, to już możemy sobie sami tutaj dopowiedzieć i wyobrazić. Poza tymi niuansami, no sądzę, że gogle X są dość dobrymi goglami, jednak nadal nie są goglami idealnymi. Idealnymi goglami dla mnie są jedynki. Tutaj praktycznie, no kiedy bym ich nie założył, jest wszystko świetnie, a tutaj jak już wiecie, no z tymi ekranami mam problem. W jakiś sposób jednak to rozwiązałem, ale nie jest to jednak tak jak w jedynkach, że je zakładam i hop i lecimy, tylko no ciągle jest coś nie tak. Tutaj jest wbudowany jeszcze moduł Wi-Fi, jest wbudowany też moduł Bluetooth. No, moduł Wi-Fi już w jakimś stopniu można wykorzystywać. Producent wypuścił już tutaj aplikację w wersji beta, gdzie możemy bezprzewodowo przez Wi-Fi przesyłać obraz na smartfona. Jak na razie można przesyłać go na urządzenie z Androidem, z iPhone'ami. No jak na razie, co najmniej w momencie nagrywania tego filmu, jest problem. Być może, że producent rozwiąże to i na iPhone'ach też będzie to możliwe, ale póki co no jedynie możemy tutaj sobie przesyłać obraz bezprzewodowo na urządzenia z Androidem. Natomiast sądzę, że i tak jak na razie jest to opcja bardziej taka jako coś, co jako można traktować jako bajer, no bo niestety już wiele osób notuje, w tym i ja podczas krótkiego testu, że już po kilkunastu metrach zaczęło mi rwać połączenie. I na dodatek tutaj w goglach też troszkę się ten obraz zaczął mi przycinać, kiedy udostępniałem obraz po Wi-Fi. No zobaczymy, może producent tutaj uda się mu coś tutaj poradzić i będzie to w przyszłości lepiej działać. No póki co no jest to w fazie beta i faktycznie nazwa aplikacji jest też jako beta. No, słuchajcie, tyle na dzisiaj ode mnie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie gogli X czy też jedynek, śmiało pytajcie w komentarzach. Na dzisiaj słuchajcie, myślę, że to tyle. Ja już muszę praktycznie na dniach zdać tutaj sprzęt koledze, bo tutaj na święta będzie chciał dostać swoje zabawki. Nazwijmy to zabawkami, bo jednak są to, no jakby nie patrzeć, w świecie naszych hobbystów świetne rzeczy, ale jednak dobrze by było, żeby firmy je lepiej dopracowywały. Słuchajcie, jak najbardziej kibicuję firmie Walksnay, żeby tutaj te gogle rozwinęła, żeby faktycznie X-y były idealne, a jak na razie nie są. Mój werdykt jest taki, że zostaję na jedynkach. 2 lata latania na jedynkach i powiem wam, że jak na razie nie widzę większego sensu w moim przypadku, żeby zmieniać na X-y. No, jeżeli tutaj nie macie innych gogli, będą to wasze jedyne gogli do cyfry w Walksnailu, nie macie też DJI,
no to jednak możecie zastanowić się, czy aby na pewno nie kupić X-ów, a to ze względu na chociażby to, że mają one wejście HDMI i jeżeli latacie w nieciekawe pogody na symulatorze drona i chcecie mieć takie pełne wrażenie, tak jakbyście prawie że latali właściwym dronem, no tak najbardziej, bo Google X mają wejście HDMI, jedynki tego wejścia nie mają, mają jedynie tylko wyjście i to jeszcze po USB-C, które trzeba kombinować konwerterami i tym podobne rzeczy. No ale tutaj jeszcze gdybyście chcieli tutaj komuś pokazać obraz po HDMI, gdybyście na przykład zamierzali latać dłużej, dalej, no to tutaj też nie musimy kombinować, mamy pełne wyjście HDMI, nie ma też żadnych konwerterów koniecznych do stosowania, możemy sobie obraz wypuścić po bezpośrednio złączu HDMI i tyle, bez żadnych większych kombinacji. Natomiast czy te bariery w postaci Wi-Fi, Bluetooth są takie konieczne, to już każdy z Was musi ocenić sam. Dochodzą jeszcze kwestie tutaj tych ekranów, no 50 stopni kąta widzenia, no niestety sądzę, że nie przysłużyło się ku dobremu. 46 jak najbardziej mi tu wystarczy i tutaj wszystko idealnie widzę na tej optyce w jedynkach, na optyce i tym kącie 50 stopni w X-ach. No już wiecie, mam problemy i chyba jedynie tutaj wymiana jakiejś pianki na inną sensowniejszą mogłaby tutaj wrażenia podnieść, ale jednak no jest jak jest. To ode mnie, słuchajcie, tyle w materiale. Zapraszam Was do komentowania i zadawania pytań, jeżeli takie macie odnośnie systemu Worksnay Avatar chociażby. Ja dziękuję Wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że ten czas świetnie spożytkowaliście, czegoś się dowiedzieliście. Mam nadzieję również, że będę częściej dla Was wypuszczał te materiały. Jak wiecie, ja cały czas tutaj działam w warsztacie, jednak niestety praca na etacie jest tak zajmująca, że niestety ciężko jest z nagraniami dla Was. Szkoda, bo powiem Wam, że też lubię to robić, a niestety jak na razie no wiecie jak to wygląda. Mam nadzieję, że to się zmieni. Trzymajcie się, do zobaczenia i wesołych świąt, jeżeli nie spotkamy się w kolejnym materiale do świąt. Trzymajcie się, cześć.